Cześć! Dziś niedawno zapowiadany odcinek pod tytułem Czy warto kupić hybrydę Toyoty? Jeżeli miałbym odpowiedzieć jednym słowem, no to warto. No ale oczywiście to nie jest takie proste, nie ma idealnego samochodu dla wszystkich. Jak każdy samochód posiada wady i zalety. Ale zanim o tym powiem, to dla porządku najpierw omówię sprawę, jakie są rodzaje hybryd, bo nadal są osoby, które do tej pory mylą samochód elektryczny z samochodem hybrydowym, a tym bardziej już nie mają pojęcia o hybrydach plug-in i miękkich hybrydach. Rozróżniamy 3 podstawowe rodzaje hybryd. Pierwsza to jest hybryda klasyczna, druga hybryda typu plug-in, a trzecie to jest miękka hybryda. Hybrydy klasyczne to samochody posiadające silnik spalinowy oraz elektryczny zasilany nie za dużą baterią. Ładowanie tej baterii odbywa się przede wszystkim poprzez wykorzystanie energii z hamowania. Również poprzez silnik spalinowy, niejako przy okazji, wtedy kiedy ma tak zwane wolne moce przerobowe. No i w sytuacjach takich, kiedy jest bardzo mało hamowania, a bateria już ma tak mało prądu, że musi się po prostu podładować, na przykład długo jedziemy w korku, wtedy się załącza ten silnik spalinowy i ładuje baterię. Ale niejako zysk, idea hybrydy właśnie polega na wykorzystaniu raczej energii z hamowania. W klasycznych hybrydach nie ma możliwości ładowania baterii z gniazdka. Samochód w wymuszonym trybie elektrycznym jest w stanie przejechać około 2 km. Czasami jak komuś mówię, że 2 km, no to od razu są wielkie oczy. Co? A po co to w ogóle w takim razie? No ma to sens. Podczas jazdy w mieście, w momentach, kiedy co chwilę się hamuje, za chwilkę ta energia może być wykorzystana do przyspieszania i tak w kółko. W efekcie, jeżdżąc w mieście, można właściwie 50% czasu jeździć na samym prądzie, albo przynajmniej z wyłączonym silnikiem spalinowym. Także myślę, że Japończycy już tu dobrze to przemyśleli, że ta bateria jest akurat na 2 km, ponieważ gdyby była większa, to po pierwsze by była droższa zaraz, samochód byłby też trochę cięższy, no a widocznie w mieście nie ma aż tyle tego hamowania, żeby bateria była w stanie się naładowywać w większym stopniu. Oczywiście poza jakimiś tam sytuacjami długotrwałej jazdy z górki, no to byłaby taka możliwość, ale generalnie to jest akurat tyle, co powinno być. Drugi typ to są hybrydy typu plug-in. Posiadają one większą baterię, która pozwala na przejechanie w trybie elektrycznym od 20 do 60 km, w zależności od modelu. Po czym przechodzi samochód w tryb hybrydy klasycznej. Tego typu samochody ze względu na większą baterię są o wiele droższe. Można powiedzieć, że są w cenie samochodów czysto elektrycznych, tylko tyle, że mają nieograniczony zasięg. No i trzeci rodzaj, miękka hybryda. Od klasycznych hybryd różnią się tym, że mają jeszcze mniejszą baterię, która w zasadzie nie pozwala na przejechanie ani metra na samym prądzie. Silnik elektryczny jedynie wspomaga silnik spalinowy i wykorzystuje energię z hamowania. Systemy są o wiele prostsze, także też mniej kosztuje taki samochód. Opierają się na zasilaniu 48V, a dla porównania hybrydy klasyczne posiadają zazwyczaj akumulatory około 200V, a silnik pracuje wręcz na 500-600V. Oszczędności w spalaniu są tutaj niewielkie, około pół litra, ale też ten samochód nie jest wiele droższy od tradycyjnego. Ja zamierzam tutaj omówić hybrydę klasyczną, bo takich jest najwięcej i najwięcej osób się interesuje właśnie tymi samochodami i najbardziej są na naszą kieszeń. Więc wracam do pierwszego punktu, czyli wady. Pierwsza wada, ale również i zaleta, o czym później powiem, to jest przekładnia ECVT. Mówię przekładnia, nie skrzynia biegów, ponieważ tam nie ma żadnych biegów. To jest przekładnia bezstopniowa i przełożenia są zmieniane płynnie. Obroty silnika jedynie są zależne od naciśnięcia gazu. Najprościej mówiąc, więcej gazu, więcej hałasu, mniej hałasu. Najwięcej tego hałasu jest podczas przyspieszania, szczególnie pod górkę. Wtedy słyszymy taki jednostajny dźwięk. Obroty silnika są w miarę równe, ale wysokie. Jest dosyć duży hałas.
Po odpuszczeniu gazu hałas maleje. Jak się już dłużej jeździ hybrydą, no to człowiek jakby automatycznie stara się ten gaz troszeczkę puścić, żeby nie słuchać tych hałasów. No ale to oczywiście jest też mniejsze spalanie wtedy. Także jeżeli jesteś osobą, która traktuje gaz i hamulec zero-jedynkowo, to nie kupuj tego samochodu. Nie będziesz zadowolony, będziesz jeszcze wszystkim opowiadał, że wyje, że nie oszczędza się w ogóle paliwa. To nie jest dla Ciebie samochód. A szczególnie jeżeli jeździsz w trasy. Druga wada, która łączy się z tą pierwszą, to jest wyciszenie wnętrza. Nie wiem, czy to jest taka specyfika, czy wada wszystkich Toyota, ale hybrydowych na pewno. Może w Lexusie to poprawili trochę, nie wiem, ale tu ja omawiam Toyotę. No, jest dosyć słabe wyciszenie. Jeżeli jedziemy powiedzmy 20 km na godzinę na samym prądzie, to jest bardzo cicho. Po czym włącza się silnik spalinowy, robi się trochę głośniej. Jeżeli mocno przyspieszamy, wręcz dużo głośniej. No a potem jeszcze dochodzą te wszystkie dźwięki z układu jezdnego, z kół. No i coraz większy szum wiatru, zwłaszcza przy szybkościach autostradowych. Praktycznie w takiej szybkości 100 na godzinę ja wyłączam radio. Nie słucham radia głośno, więc wolę w ogóle wyłączyć, bo ten szum jest znaczny. Z tego też powodu wygłuszyłem samochód matą butylową. Filmik z wygłuszania można zobaczyć tutaj, klikając. Następna rzecz. Nie jest to na pewno samochód dla osób jeżdżących w trasy. Oprócz tego, co powiedziałem przed chwilką na temat wygłuszenia, oczywiście nie będziemy mieli też jakiegoś zysku z oszczędności ze spalania na trasie. Ponieważ silnik elektryczny jest tak ustawiony, że właściwie powyżej 70 na godzinę już pomaga bardzo mało, a powyżej tam 120 to właściwie już chyba w ogóle nie pomaga. No i zostaje nam wtedy do napędu tylko silnik spalinowy o mocy mniejszej niż byłoby to normalnie. W moim przypadku jest to 99 koni mechanicznych. No to przy takich 150 na godzinach to przyspieszenie jest takie mniej więcej chyba jak w dużym Fiacie było kiedyś. Przez 2 miesiące pracowałem jeżdżąc w trasy, w takie właśnie szybkie trasy. No i wniosek był jeden. Gdybym miał dłużej jeździć, dłużej w ten sposób pracować, to na pewno bym hybrydę sprzedał. Na trasy to moim zdaniem jednak nadal diesel jest najlepszą opcją. Póki co. Jakąś tam wadą na pewno też jest cena nowej hybrydy. Mówię nowej, bo używane to już się tak troszeczkę ta cena zaciera. Różnica pomiędzy klasycznym benzyniakiem a hybrydą jest około 20 000 złotych. I o ile w przypadku takich samochodów jak CHR, Auris czy Corolla, tym bardziej RAV4, to może nie jest aż taka znacząca kwota w całej tej cenie samochodu, no ale już w przypadku takiego Yarisa to jest 1/4 ceny samochodu. Więc na pewno to nie są też samochody dla osób, które robią maksymalnie 15 000 km rocznie, no bo ta różnica w cenie zakupu być może nigdy im się nie zwróci. Może tutaj byłaby ewentualnie dobra miękka hybryda w takim przypadku, gdyby Toyota taką robiła. No ale mamy inne marki z miękką hybrydą. Dla mnie osobiście cena nowego samochodu to nie jest wada, bo ja chyba nigdy nie kupię nowego samochodu. Uważam, że to jest bez sensu, ekonomicznie zupełnie nieuzasadnione. Bo po co kupować całkiem nowy samochód, który straci tam w ciągu 5 lat czy 3 nawet połowę ceny, jak taka hybryda 3-5-letnia tak samo się nie psuje jak nowa. No ale to jest temat na inny raz. Też może jakąś wadą, ale to już nie samego samochodu, tylko sytuacji jest może trochę brak serwisów samochodowych, oprócz ASO oczywiście. No nie wszyscy się za te samochody chcą brać. Na razie. No i przechodzimy teraz do zalet. Największą zaletą chyba wszystkich Toyota, ale na pewno hybrydowych, to jest niezawodność. Jeszcze raz powtórzę, niezawodność i bezawaryjność. Zanim kupiłem swoją pierwszą hybrydę Toyoty, miałem pogląd jak wiele osób, w sumie słuszny, logicznie słuszny pogląd, że skoro są 2 silniki i jeszcze kupa elektroniki, to pewnie jest 2 razy więcej rzeczy do zepsucia. No ale na szczęście tak właśnie nie jest. Hybryda nie posiada wielu elementów,
takich właśnie psujących się, które posiadają tradycyjne samochody. Silnik jest właściwie zawsze wolno ssący, czyli odpada jakieś naprawy turbin, turbo, brak dwumasy, brak wszelkich tam filtrów, cząstek stałych. W ogóle przynajmniej te nowsze modele nie posiadają żadnego paska. Rozrząd jest na łańcuchu, pompa wody jest elektryczna, klimatyzacja jest elektryczna, notabene działa również podczas postoju. Nie ma też jako takiego zwykłego rozrusznika i alternatora, a to co jest w zamian, to akurat się nie psuje. Układ napędowy hybryd pracuje zarówno w trybie równoległym, jak i szeregowym. Może jechać na samym silniku elektrycznym, może jechać na silniku elektrycznym i spalinowym jednocześnie. W związku z tym silnik spalinowy po prostu nie jest wysilony. Można powiedzieć, że w stosunku do przebiegu zwykłego samochodu można by było tutaj spokojnie obciąć o 1/3, ponieważ silnik spalinowy pracuje albo, że tak powiem, na pół gwizdka, albo w ogóle jest wyłączony. Więc jakby to obciążenie tutaj silnika jest dużo mniejsze. Przekładnia ECVT powoduje, że silnik pracuje na optymalnych dla siebie obrotach, więc również przez to mniej pali. Wspomniałem wcześniej, że przekładnia ECVT, nie mylić ze zwykłą CVT, jest również zaletą. Tak, ponieważ jest, można powiedzieć, niezniszczalna. Ja nie znalazłem nigdzie na forach internetowych informacji, żeby komuś się ta przekładnia zepsuła. Jest bardzo trwała, niektórzy nawet nie wymieniają w niej oleju, serwis nie przewiduje wymiany oleju, aczkolwiek tam większość rozsądnych użytkowników jednak co jakiś czas wymienia. Hybrydę Toyoty można kupować bez większych obaw, z dużym przebiegiem typu 400-500 tysięcy nawet po taksówce, nie ma problemu. Zresztą większość z drugiej ręki jest po taksówce. Z tym, że przy takim przebiegu należy już się liczyć z wymianą baterii hybrydowej, ewentualnie wymiany uszczelki pod głowicą lub całego silnika. Na szczęście koszty nie są w tym samochodzie takie duże, ponieważ właśnie bateria czy silnik z używanego 2-3-letniego rozbitka można kupić za 1,5–2 tysiące złotych. Jeżeli ktoś by chciał koniecznie kupić nową baterię, to kosztuje około 9 tysięcy. No i wtedy już można jeździć, myślę, że do 1 miliona kilometrów tym samochodem albo i więcej. No ale nie znam osoby, która by kupiła nową baterię. Raczej wszyscy kupują używane lub ewentualnie wymieniają poszczególne moduły w baterii, co jest jeszcze tańszą opcją. Są takie firmy na rynku, które już regenerują te baterie. Części do tych samochodów nie są specjalnie drogie, zwłaszcza części używane, właściwie mam tutaj na myśli. Zresztą często jest warto zmienić na część używaną, ale oryginalną, niż włożyć zamiennik, bo może on krócej wytrzymać. Często rozmawiając o naprawach samochodu, gdy się ludzie chwalą, że ich samochód się nie psuje, często nie biorą pod uwagę, właściwie nigdy nie biorą pod uwagę takich rzeczy jak wymiana rozrządu czy klocków hamulcowych. To się mówi, że to przecież to są eksploatacyjne rzeczy, więc to się nie liczy. No ale no, liczy się, w kieszeni się liczy, a w przypadku hybryd raczej nikt łańcucha rozrządu nie wymienia, chyba że po 500 000 kilometrów, a klocki hamulcowe wymienia się co 100–150 tysięcy kilometrów, ponieważ nie mają wiele do roboty, skoro głównie hamuje silnik elektryczny. Tarcze hamulcowe tylne zwłaszcza to szybciej chyba zardzewieją niż się zużyją. Przy okazji gdzieś czytałem, że poważną część zanieczyszczeń samochodów to są właśnie pyły z klocków hamulcowych. Więc tutaj w tym przypadku tych pyłów będzie o połowę mniej. I tutaj płynnie wkraczam w obszar ekologii i zużycia paliwa. Silniki hybryd dobrze nadają się do zagazowania, a gdzieś czytałem, że w warunkach polskich w tej chwili hybryda z gazem to jest najbardziej ekologiczny samochód, bo prąd pochodzi z hamowania, a nie z węgla, jak to się mówi. W dodatku ten samochód pali mniej i to w tym momencie paliwa bardziej ekologicznego. Według mojej oceny hybrydy spalają o 1/3 mniej od tradycyjnego samochodu benzynowego, przynajmniej jeżeli chodzi o miasto i drogi takie wolniejsze, gminne, krajowe. W
przypadku mojego Priusa Plusa spalanie na drogach właśnie takich gminnych, krajowych to jest do 5 litrów benzyny, w mieście do 5,5, na ekspresówce około 6 trochę, a na autostradzie ponad 7. A że ja mam hybrydę z gazem, to spalanie jest nie do 5,5 litra benzyny, a do 7 litrów gazu, czyli wychodzi jakieś 15 zł za 100 km jazdy. Ja mam akurat Priusa Plusa, to jest taka 7-osobowa wersja, więc jest 200 kg cięższy od zwykłego, a zwykły pali jeszcze o jakieś pół litra mniej. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że w dobie downsizingu i postarzania produktów, no hybryda Toyoty to jest to. Jak ktoś wzdycha do samochodów starszych, o prostszych konstrukcjach, które były kiedyś, że jeżdżą nimi po 20 lat, no to myślę, że w tej chwili taką wytrzymałość to mają jedynie hybrydy. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że to jest w tej chwili jeden z niewielu samochodów, które po przekroczeniu 200 czy 300 tysięcy kilometrów nie generują dużych napraw. Czasami jak mówię komuś, że pali ten samochód 5,5 litra w mieście, no to słyszę, ale że to nie jest żadna rewelacja, bo mój jakiś tam diesel, nie wiem, Ford Focus czy inny Renault DCi pali tyle samo. No jeszcze ten człowiek doda średnio, no bo to lepiej brzmi, a jeździ pewnie tylko w mieście. To ja wtedy mówię tak, tylko twój samochód po 200-300 tysiącach kilometrów będzie generował duże koszty napraw. Czy filtr cząstek stałych, czy dwumasa, czy wtryski, turbo i tak dalej, a mój samochód nie będzie generował takich kosztów. A jeżeli ktoś jeszcze wspomni, że ma samochód tam z turbo czy biturbo 1.2, 180 koni mechanicznych, no to ja wręcz jeszcze mówię, że no to w takim razie twój samochód się przy 150-200 tysięcy rozleci, jego silnik, albo ewentualnie będziesz woził ze sobą bańkę oleju, a ja będę jeździł dalej bez problemów. Nie do wszystkich jednak ten argument trafia, no bo sporo osób mają samochody w leasingu czy firmowe i właściwie mają to w nosie, czy on po 3 czy 5 latach dalej będzie jeździł, czy będzie się nadawał na złom, bo go sprzedadzą. Tylko że kto to kupi? No ja na pewno nie. Właściciele Priusów z przebiegiem 150 tysięcy kilometrów często sobie żartują, że ten samochód jest ledwo dotarty i to nie jest wcale tak do końca żart. Jako przykład podam mojego poprzedniego Priusa. Kupiłem Priusa 6-latka po włoskiej taksówce z przebiegiem niby tam 220 tysięcy kilometrów, aczkolwiek być może nawet było 2 razy tyle. I przejechałem tym samochodem w 4 lata 130 tysięcy i wydałem tylko na niego około 6 tysięcy złotych na naprawy. Oczywiście nie w ASO, no ale jest to mało, prawda? Priusa Plusa mam dopiero od roku i od razu po zakupie wymieniłem klocki hamulcowe i tarcze, wyczyściłem EGR i dolot i właściwie przez ten rok nic się nie działo. Dopiero teraz, parę dni temu, wymieniłem mały akumulator. Wytrzymał 6 lat. Oryginalny musiałem wymienić. I to jest tyle. A przejechałem już 30 tysięcy w ciągu roku. Reasumując, jeśli jeździsz samochodem więcej niż 15 tysięcy kilometrów rocznie, nie szalejesz na drogach, co najmniej 50% czasu jeździsz w mieście lub na drogach wolnych, takich gminnych, krajowych, nie lubisz odwiedzać warsztatów, to kup hybrydę Toyoty. Będziesz zadowolony. Nie bój się kupowania samochodu 5-10-letniego z dużym przebiegiem. Nowy, ewentualnie dla osób, które bardzo przywiązują się do samochodu i kupią sobie nowy, skonfigurowany po swojemu i będą jeździć nim do zezłomowania, czyli ponad 20 lat. To tak. Ewentualnie flota dużo jeżdżąca, ale raczej w mieście. Natomiast jeżeli masz ciężką nogę, jeździsz dużo w trasy, ponad 50%, nie kupuj tego samochodu. Nie będziesz zadowolony, to nie jest samochód dla Ciebie. Dla osób jeżdżących mało, ewentualnie zostaje hybryda miękka, no bo cena jest zbliżona do klasycznej benzyny. Zawsze mówi się, żeby patrzeć na taksówkarzy, czym jeżdżą i kupować to samo. Potwierdzam, kiedyś taksówkarze jeździli Mercedesami i faktycznie były trwałe. Dzisiaj taksówkarze kupują hybrydy, bo też są trwałe i mało palą w mieście.
Zapraszam do komentowania pod filmem. Fajnie, żeby to były rzeczowe komentarze, nie teoretyków, ani osób, które miały 3 dni jako samochód zastępczy, hybrydę i już są ekspertami. Zapraszam do subskrypcji. No i do zobaczenia. Cześć!